To auto jest tak francuskie, że nawet jak mamy ustawiony język polski, to i tak początkowo przywita nas po francusku. Bonjour! Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu DS7. I to już nie jest DS7 Crossback, tylko samo DS7. Czyli teraz, jak rozumiem, to model to jest po prostu 7, tak jak BMW serii 7, tak tu mamy DS model 7. Mniejsza o to, ale nazwa Crossback zniknęła wraz z liftingiem i nie jest to jedyna rzecz, której odświeżone DS7 już nie ma. Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy w DS7 Crossback przed faceliftingiem były fikuśne lampy przednie, które miały wzór niczym w Bugatti oraz się obracały, robiąc przy tym niesamowity show. I właśnie tego bajeru po lifcie już nie dostaniemy. Nie wiem z jakiej przyczyny, czy były za drogie, czy się psuły, czy były z nimi jakieś inne problemy, ale teraz ich już nie ma. I nie będę za nimi tęsknił, bo auto wciąż wygląda świetnie. Zresztą teraz dostały nowy wzór świateł do jazdy dziennej oraz nowy kształt kierunkowskazów w kształcie takich pasków pionowych, co wygląda naprawdę świetnie. Zresztą całe auto wygląda świetnie i ogromnie zwraca na siebie uwagę. Moim zdaniem jest ładniejsze niż przed liftem. I skoro mówiłem o przednich lampach, to warto też pokazać tylne, bo tamte też prezentują się bardzo dobrze i mają taki ciekawy efekt 3D, dokładnie taki jaki był przed liftem. Dodatkowo wydech to nie jest atrapa, to znaczy dziura to część zderzaka, a w środku widać rury, ale lepsze to niż atrapy. Wisienką w moim egzemplarzu są koła, które mają aż 21 cali, dzięki czemu auto prezentuje się znakomicie. W serii mamy 3 cale mniej, czyli 18 cali. Z tymi dużymi kołami jest jednak pewien problem, ale o tym będzie nieco później. Teraz zerknijmy jeszcze na wymiary. Auto ma 4593 mm długości, 1625 wysokości oraz 1891 mm szerokości, ale bez lusterek. Z lusterkami rozłożonymi jest to 2098 mm. Rozstaw osi to 2738 mm, a prześwit jest niestety nieznany. A to jest ciekawe, bo to jest podobno SUV, ale producent nie podaje prześwitu, co raczej jasno pokazuje, do czego ma służyć to auto. To bulwarówka. Ale oczywiście prześwit sprawdziłem i wynosi on około 19 cm dla zwykłych odmian oraz 17,5 cm dla testowanej odmiany, która ma obniżone zawieszenie właśnie o 15 mm. To pora sprawdzić bagażnik. Ten ma pojemność 555 litrów i co ciekawe, wedle producenta zarówno hybrydy, jak i zwykłe silniki mają taką samą pojemność. Kolejna ciekawostka to podwójne dno, bo albo ja coś robiłem źle, albo dostałem złą podłogę, bo nie dało się jej położyć wyżej. Zawsze spadała niżej, była po prostu za wąska. A pod tym drugim dnem mamy jeszcze schowek na gaśnicę, zestaw naprawczy czy jakieś drobiazgi. W bagażniku znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę, haczyk na zakupy, dodatkowe gumy do bagażu oraz z tego poziomu możemy złożyć oparcie kanapy. I to oparcie może mieć regulację kąta i to sterowaną elektrycznie. To się nazywa premium. Niestety, miejsca na głowę jest mało, ja mam 186 cm wzrostu i dosłownie 1 cm wolnej przestrzeni nad łysiną. Tutaj problemem jest szklany dach, bez niego pewnie jest więcej miejsca na głowę. Na nogi, jak widzieliście, miejsca jest wystarczająco. Niestety, ta piękna pikowana skóra ma swoje wady i na przykład jak siedziałem z tyłu, to czułem pod tyłkiem te łączenia i nie było to przyjemne uczucie. Poza tym jest podłokietnik z miejscami na poje, są oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki. Wskakujemy na przód, gdzie fotel też ma łączenia, ale jest znacznie wygodniejszy niż te z tyłu i tutaj nie czułem nic złego z moim tyłkiem. Fotel jest niemal w pełni regulowany elektrycznie, mówię niemal, bo tylko wydłużenie siedziska robimy ręcznie. Poza tym jest podgrzewanie, wentylowanie, a także i są masaże. W ogóle zobaczcie, jakie nazwy mają masaże. Falowanie, kocia łapa, wąż, motyl. Normalnie bałem się, że coś wyjdzie z fotela. Kolejny problem jest taki, że te fotele są tak szerokie, że nie da się włożyć ręki, żeby zmienić ich ustawienie. Trzeba otwierać drzwi.
Pora więc na deskę rozdzielczą, która w zasadzie jest niemal identyczna jak przed liftem. Wciąż więc jest elegancko, nowocześnie i momentami dość dziwnie i awangardowo. Na przykład przyciski od szyb są na tunelu środkowym, a na szczycie deski rozdzielczej wysuwa nam, czy tak naprawdę otwiera nam się, zegarek firmy BRM. Są też ładne przyciski od trybów jazdy czy pokrętła od głośności. Pod względem stylu DS nie ma się czego wstydzić, wygląda bardzo premium. Zresztą materiały i spasowanie też takie są. Skóra i plastik są naprawdę niezłej jakości i tak jak mówię, nieźle spasowane. Jedyne skrzypnięcia pochodzą od okolic ekranu, ale poza tym jest idealna cisza. Wada to oczywiście Piano Black, które jest nawet na rączkach. Wadą też może być sterowanie klimatyzacją z poziomu ekranu, ale już sam system działa naprawdę sprawnie i ma ładne grafiki. Nawet kamera cofania, jak na koncert Stellantis, jest bardzo dobra i ma ładną jakość. Szkoda tylko tych przycisków dotykowych pod ekranem, które są super czułe i bardzo łatwo możemy je lekko musnąć, jak na przykład coś ustawiamy na ekranie. A drugi ekran to te cyfrowe zegary, które mają mnóstwo różnych motywów, w tym jeden z widokiem takim nocnym, gdzie idealnie widać pieszych czy zwierzęta. To jest super. Nie są super za to te sensory od badania zmęczenia, które są widoczne gołym okiem. Tak, cały czas je widziałem, a na przykład w BMW, Mercedesie czy Audi tego ludzkie oko nie widzi, widzi to dopiero kamera. Da się to co prawda w DS-ie wyłączyć, ale tylko do następnego odpalenia. Nie podoba mi się to. A, i przypomniało mi się jeszcze jedno. Ten fikuśny, rozkładany zegarek na szczycie nie występuje w najtańszym wyposażeniu. Szkoda. To w takim razie sprawdźmy jeszcze schowki i zaglądamy pod maskę. A pod maską możemy mieć jeden z 4 silników, 3 benzynowe oraz 1 diesel. Wszystkie benzyny to hybrydy PHEV, czyli plug-in hybrid, oparte o silnik 1.6 turbo i generują one kolejno 225, 300 oraz 360 koni, a diesel to 1.5 turbo o mocy 130 koni. I niestety to wszystko. Niestety, bo tutaj nie ma zwykłych silników. Diesel byłby super, ale powinien mieć minimum 30-40 koni więcej i mieć nieco więcej pojemności. Takie 2.0 HDI 180 koni byłoby idealne. Benzyny znowu to PHEV, czyli mają swoje wady jak duża masa, duże spalanie jak się skończy prąd i mały bak paliwa. Już Wam tłumaczę to lepiej. Ja do testu wybrałem najmocniejsze DS7, czyli odmianę z aż 360 koniami. I to jest nowość, takiej wersji nie było przed liftem. Ba, to jest pierwszy raz, kiedy zestaw hybrydowy z Peugeota 508 PSE, czyli tego takiego najbardziej sportowego, wreszcie ląduje w jakimś innym aucie. Jest to najmocniejszy DS w historii, który ma też kilka mechanicznych modyfikacji. Mamy na przykład obniżone o 15 mm zawieszenie oraz większe hamulce z przodu z tarczami o średnicy aż 380 mm. Dla porównania pozostałe hybrydy mają 330 mm, a diesel ma 304 mm. Hamulce są naprawdę mocne, ale takie muszą być, bo ten DS7 waży prawie 1900 kg, a to już jest sporo. Sporo mamy też mocy, bo 360 koni.
A ta moc pochodzi z silnika 1.6, który generuje 200 koni, oraz z dwóch silników elektrycznych, które mają 110 oraz 113 koni. I co ciekawe, wydaje się, że jest to dokładnie tyle samo, co słabsza odmiana 300-konna, a przynajmniej tak to wygląda, jak patrzymy na te oficjalne dane techniczne dostarczone od producenta. Mamy więc aż 3 silniki, 2 elektryczne, po jeden na każdej osi i jeden spalinowy napędzający przednią oś. I dzięki takiemu rozwiązaniu jest to 4x4, gdzie tylna oś napędzana jest przez jeden z silników elektrycznych, a oś przednia przez silnik spalinowy i elektryczny, ale osie nie są ze sobą połączone wałem. Nieco oszukane 4x4, ale żeby złapać trakcję na deszczu, śniegu czy szutrze, powinno wystarczyć. Zresztą mocy też powinno, bo czas od 0 do 100 km na godzinę to według producenta 5,6 sekundy. Pora to sprawdzić. Mój wynik to 5,7 sekundy, czyli niemal dokładnie to samo, co deklaruje producent. I co ważne, tutaj nie ma żadnej procedury startu. Po prostu klepiemy gaz i już jedziemy. Czas od 50 do 150 to 8,5 sekundy, a czas 100-200 to 15 sekund. Bardzo dobre czasy. I równie niezła jest reakcja na gaz i osiągi w trasie. Mamy tutaj zwykłą 8-biegową skrzynię, która naprawdę bardzo dobrze sobie radzi z tym zestawem i wyprzedzanie to przyjemność, a oczywiście najlepsza reakcja na gaz jest w trybie sport. Nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził osiągów, jak już tam się prąd skończy, więc oto i moje wyniki. Setkę zrobiłem w 1/10 sekundy wolniej, czas 50-150 o 0,4 sekundy wolniej, a już czas 100-200 o 5 sekund wolniej. Auto wyraźnie puchnie, bez prądu, ale dopiero powyżej prędkości 140 km na godzinę, czyli w praktyce ciężko to zauważyć. Czyli to oznacza, że nawet jak bateria pokazuje, że jest już 0%, to zawsze coś tam tego prądu jest. Tak wiecie, na czarną godzinę. A same baterie mają 14,2 kWh, czyli dokładnie tyle samo, ile przed liftem. A to nam powinno starczyć na teoretyczne 57 km na prądzie, co może być prawdą, bo mój rekord to 50 km, a ja nie jestem mistrzem jazdy eko. Szkoda tylko, że jak już prąd nam się skończy, to auto pali dużo. Bardzo dużo. W mieście miałem czasem i wyniki na poziomie 13 litrów. Jak jeździłem nocą, bez celu, w zerowym ruchu, to raz udało mi się zejść poniżej 9 litrów, ale mówię tylko raz. A przecież to auto powinno się zachowywać jak zwykła hybryda, jak się skończy prąd, ale jak widać, coś chyba nie bardzo to działa. W mieście zejście poniżej 10 litrów jest bardzo trudne. W trasie jest jeszcze gorzej i przy 120 spalanie to 9 litrów, a przy 140 11. Koszmarne wyniki, a jakby tego było mało, to bak paliwa ma 43 litry, czyli na autostradzie tankujemy co jakieś 330 km, czyli co 2 godziny? No zasięg jak w aucie elektrycznym. Kolejny problem to te koła, które mają super niski profil, a to w połączeniu z obniżonym, utwardzonym zawieszeniem powoduje, że auto jest naprawdę twarde i nie jest komfortowe. W ogóle miałem wrażenie początkowo, że opona na szybkich zakrętach chce nam zejść z felgi. Początkowe ciśnienie w oponach miałem 2,4 w przednich, czyli tak jak zaleca producent do komfortowego podróżowania. Ale dopiero jak dobiłem do 2,6, to jakby ten efekt schodzącej opony nieco zmalał.
Z tym, że komfort był wtedy jeszcze gorszy. Może i felga wygląda cudownie i auto nie prezentuje się znakomicie, jednak tak niski profil do SUV-a, który nie jest sportowym SUV-em, no to jest nieporozumienie. Fakt, auto dobrze się prowadzi, ale też jest takie nieco nijakie. Na pewno nie jest to sportowy SUV. I na pewno nie jest to tani SUV. Cena początkowa nowego DS7 to 200 000 złotych za 130-konnego diesla 1.5. Dopłata do hybrydy PHEV 1.6 o mocy 225 koni z napędem naprzód to aż 43 000 złotych i jego cena startuje od 243 000 złotych. Mocniejszy 300-konny wariant to już wydatek 263 000 złotych, a testowany 360-konny wariant kosztuje minimum 304 000 złotych, ale jest od razu w wyższym wyposażeniu. Mój egzemplarz kosztował 344 000 złotych. Dodam tylko, że za 340 000 złotych można kupić nieco większe, szybsze i prawdziwie sportowe BMW X3 M40i z 3-litrową rzędową szóstką o mocy 340 koni. No DS7 jest już naprawdę drogi. DS7 to świetny samochód bez silnika. Auto ma piękną, nietuzinkową prezencję, jest świetnie wykonane, z bardzo dobrych materiałów, ma ładny system multimedialny i jest nawet praktyczne. Auto ma niesamowity styl i duszę, za co ode mnie wielkie brawa. Niestety, ale nie ma silników i to jest jego największa wada. Przydałby się tutaj mocniejszy, np. 2-litrowy, taki 180-200-konny diesel i jakaś zwykła 200-konna benzyna, też o pojemności minimum 2 litrów i byłoby pięknie. Pięknie, bo auto jest piękne, ale nie ma silników. Cześć!